Witam o poranku. Nowe shorty, nowe longi. Czy buduje się strategiczna pozycja? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, która startuje już w tym tygodniu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście informuję także, że jutro o godzinie 18 zrobimy nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zaczynamy! Nowe shorty, nowe longi. Czy buduje się strategiczna pozycja? Zaczynamy ostatni tydzień kwietnia, pierwszego miesiąca drugiego kwartału. Jak wiemy, ze statystycznego punktu widzenia dla europejskich akcji jest to najlepszy miesiąc do inwestowania, grając na długo, czyli na wzrosty indeksu giełdowego, więc ten kwiecień może przynieść nam jeszcze sporo emocji, sporo fajerwerków, dlatego też nie lekceważyłbym tego, co się wkrótce wydarzy, jakie będą wydarzenia na rynku w następnych dniach. Ale zaczynamy od tego, jak rynek widzi przyszłą stopę procentową, która także jest niezwykle istotna. I jak widzimy, dla Stanów Zjednoczonych rynek wycenia jedną podwyżkę stóp procentowych jeszcze i jedną obniżkę stóp procentowych do końca 2023 roku. I to jest stan gry na początku ostatniego tygodnia kwietnia. Na następnym wykresie widzimy te amerykańskie obligacje, czyli rynkową stopę procentową, która nie potrafi ani pokonać oporu w okolicach poziomu 3,60 na rentowności, ani w okolicach 3,5% na rentowności. Dlatego też po prostu sygnały płynące z rynku obligacji są neutralne i nic tutaj nowego się nie dzieje. Jak zobaczymy na euro-dolara, to widzimy, że też ani opór w okolicach 1,10 nie został pokonany, ani wsparcie 1,09 i rynek się konsoliduje wokół średniej kroczącej, więc wydarzenia, które mają miejsce teraz, będą decydować o tym, w którą stronę tutaj rynek będzie się pozycjonował w następnym długim terminie, więc czy buduje się strategiczna pozycja, właśnie będzie zależało od tego, czy zostaną przebite ostatnie maksima, czy też znowu rozpocznie się fala spadkowa, której początkiem i takim punktem inicjującym będzie zejście poniżej poziomu 1,09. Na następnym wykresie dotyczącym Forexu widzimy parę dolar do jena, która systematycznie próbuje rosnąć, mając na celu kontynuację odbicia od takiej prawie dwuletniej linii trendu wzrostowego, która jest też widoczna na wykresie, która pełni rolę punktu odniesienia, która wzmacnia znaczenie poziomu 130, dlatego też ewentualne spadki, gdyby wystąpiły, niezwykle ważne będzie to, co się wydarzy w okolicach poziomu 130. No i teraz odpowiedź na pytanie: nowe shorty, nowe longi, czy buduje się strategiczna pozycja? I jak widzimy, największe nowe długie pozycje netto poza meksykańskim peso budowane są na euro, a największe krótkie pozycje, jak widzimy, budowane są jedna z największych netto krótkich pozycji jest budowana na amerykańskim dolarze i netto dla euro-dolara jest budowana cały czas długa pozycja, czyli odpowiedź na pytanie, czy buduje się strategiczna pozycja, można by wywnioskować, że buduje się raczej pozycja na wybicie, na kontynuację tendencji wzrostowej euro-dolara, a nie na spadki. Dlatego też ja osobiście spodziewam się, że jest około 60% prawdopodobieństwa, że w średnim i w długim terminie będziemy świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej. Będziemy świadkami wyjścia nad poziom 1,10, nad wyjścia nad ostatni maksima, kontynuacji ruchu w górę, testu następnych oporów i kierunku w okolice 1,15 na euro-dolarze. Przypominam, to jest perspektywa średnioterminowa, czyli taka wynikająca poza jeden tydzień do przodu. Natomiast jakie są inne dodatkowe nowe shorty, a inne nowe longi, to widzimy, że mamy tutaj przede wszystkim budowanie krótkich pozycji, przede wszystkim na rynku akcyjnym. Indeksy giełdowe są budowane przez dużych graczy, bo to jest pozycjonowania dużych graczy. Są te netto pozycje dodawane raczej krótkie niż długie
i widzimy to ewidentnie dla indeksów giełdowych. Także na przykład na cenie srebra jest budowana nowa na cenie ropy naftowej jest krótka pozycja, ale rekordowe nowe krótkie pozycje były także budowane przeciwko kanadyjskiej walucie, czyli tak jakby ci duzi gracze grali przede wszystkim na to, że euro-dolar pójdzie w górę, na to, że indeksy giełdowe będą spadać i na przykład na to, że surowce, zwłaszcza cena ropy naftowej pójdzie w dół i obstawiają także osłabienie kanadyjskiej waluty, co jest w miarę logiczne, jeżeli chodzi o surowce. Czy buduje się nowa strategiczna pozycja? W tym wypadku długa na wzrost euro-dolara, wkrótce się o tym przekonamy. A dzisiejsza sesja będzie przepełniona ciekawymi danymi makro. Przede wszystkim te kwietniowe wskaźniki IFO dla niemieckiej gospodarki będą miały duże znaczenie. Widzimy tutaj oczekiwania, widzimy bieżącą sytuację i klimat biznesowy. A indeksy giełdowe, które nie były w stanie w poprzednim tygodniu poradzić sobie z poziomem 4200 punktów, mogą być dzisiaj w tym tygodniu pod wpływem negatywnych czynników. Natomiast ta statystyka, która mówi, że ten kwiecień jest jednak jest raczej optymistyczny, powinna jednak sprawiać, że te indeksy giełdowe aż do przyszłotygodniowego Fedu będą raczej zachowywały się prowzrostowo, a nie prospadkowo. Dlatego też ja spodziewam się, że kolejne szturmy na poziom 4200 punktów będą miały miejsce, a co później zobaczymy po Fedzie, ponieważ te wydarzenia, które w przyszłym tygodniu będą miały miejsce, czyli decyzje banków centralnych, są przecież dla indeksów giełdowych decydujące. Jak pamiętamy, w rynku jest jedna podwyżka stóp procentowych, więc każda zmiana nastawienia i wyczucia rynku, że będą jeszcze, jak gdyby były następne podwyżki stóp procentowych, mogłoby to doprowadzić oczywiście do negatywnych zjawisk na indeksach giełdowych. Natomiast gdyby się okazało, że oddala się w ogóle perspektywa pierwszej i kolejnej, być może ostatniej podwyżki stóp procentowych, to teoretycznie byłby to czynnik zachęcający do wzrostów. No ale rynek może pokusić się o dyskontowanie jakichś innych wydarzeń, na przykład słabych wyników spółek giełdowych, które ten sezon raportów już będzie za nami praktycznie na Wall Street. No i może być to w takiej sytuacji czynnik zachęcający do spadku. Dlatego też bądźmy gotowi na każdy scenariusz, a zbliżające się wybicie sygnalizuje nam wskaźnik zmienności, wskaźnik ryzyka, wskaźnik strachu, czyli VIX, który spada do poziomów najniższych od bardzo, bardzo wielu miesięcy. Więc indeks giełdowy Standard & Poor's jest generalnie gotowy na nowy, mocny impuls. Giełdy w Azji dzisiaj rozpoczynają tydzień lekkimi wzrostami, jeżeli chodzi o Japonię. Lekko negatywnie jest w Chinach, czyli generalnie jest neutralnie, ale to, że euro-dolar utrzymuje się na takich poziomach, moim zdaniem faworyzuje scenariusze prowzrostowe, więc spodziewam się jednak następnych szturmów na opór 16 tysięcy punktów na indeksie DAX i dopiero przejście poziomu 15 700 punktów zmieni moją optykę i perspektywę dla indeksu DAX. Natomiast słabo jest na Bitcoinie i moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy wkrótce świadkami testu wsparć, czyli poziomu 15 tysięcy dolarów oraz także średniej 200-sesyjnej, która przebiega w okolicach 26 tysięcy dolarów. Taka słabość Bitcoina to jest coś zaskakującego, idzie wbrew tendencji na rynkach ryzyka na całym świecie. No i pytanie jest takie, czy Bitcoin jest wskaźnikiem wyprzedzającym to, co się w maju wydarzy na indeksach giełdowych. Jestem też ciekawy, czy ta hipoteza stanie się faktem. Nie udało się utrzymać poziomu 2000 dolarów na cenie złota. To jest sygnał, który moim zdaniem sygnalizuje, że rośnie szansa na to, że te rentowności pójdą jednak w górę, a amerykański dolar się umocni. Jednak to jest tylko taka też hipoteza płynąca z zachowania ceny złota, która jest generalnie także pod wpływem dyskontowania tendencji na rzecz ryzyka albo od ryzyka, a najbardziej tą tendencję przeciwko ryzyku widać na cenie miedzi, gdzie mamy już wyraźne cofnięcie od poziomu 9000 dolarów. No i teraz pytanie jest, czy te wsparcie w okolicach 8650 dolarów zostanie pokonane, czy też nie, ponieważ przejście tego poziomu będzie jednoznacznie zachęcało do rozpoczęcia następnej fali spadkowej. No i cena ropy naftowej, która ma bardzo dużą szansę na to, że zamknie jednak tą lukę wzrostową, która na początku kwietnia powstała, a gdyby tak się stało,
to nastawienie rynku byłoby jeszcze bardziej prospadkowe. Pamiętamy jednak także, że od pół roku trwa konsolidacja wokół średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, co widać ładnie na wykresie. W okolicach $76 mamy punkt odniesienia, no i zobaczymy, co się tutaj dalej wydarzy. Na następnych wykresach mamy już do czynienia z obserwacją dotyczącą i analizą sytuacji na krajowych aktywach. Będziemy mieć dzisiaj do dyskontowania ważne dane, twarde dane makro z polskiej gospodarki, o produkcji przemysłowej, o sprzedaży detalicznej i inflację producencką. Będziemy ją porównywać do tego, co się dzieje w Niemczech, jak bardzo tam ta inflacja producencka spada, i będziemy także obserwować, jak bardzo dynamicznie spada inflacja w ujęciu producenckim dla naszego kraju. Gdyby się okazało, że inflacja spada poniżej poziomu 10%, czyli staje się jednocyfrowa, to widzimy na tym wykresie, że nikt z ankietowanych nie spodziewa się właśnie takiego zachowania, więc każdy spadek do poziomu jednocyfrowego tej inflacji byłby przez rynek odczytany jako, moim zdaniem, zachęta do tego, żeby wieścić, że jednak te obniżki stóp procentowych w Polsce będą, że procesy dezinflacyjne faktycznie postępują i nawet silniej niż wcześniej zakładał rynek. Największe zmiany na polskich aktywach występują na rynku krajowej waluty, ponieważ udaje się utrzymać poniżej średniej, poniżej linii, 3-letniej linii trendu wzrostowego na parze euro do złotego, udaje się utrzymać poniżej wsparć oraz naruszyć ważne kolejne na parze dolar do złotego. Dlatego też sytuacja na krajowym podwórku sygnalizuje napływ inwestorów zagranicznych i inwestowanie na polskich aktywach, przede wszystkim oczywiście na rynku polskich obligacji, gdzie rentowności nie poddają się tendencji, którą widać na amerykańskich obligacjach, czyli ta premia za ryzyko się zmniejsza, ponieważ spread między polskimi dziesiątkami a amerykańskimi dziesiątkami się zmniejsza. Natomiast ten największy optymizm widać na giełdzie papierów wartościowych, gdzie indeks WIG20 znowu zbliża się do swoich oporów w okolicach 2000 punktów i średniej 200-sesyjnej. Dlatego też moim zdaniem takie próby ataku na opór mogą cały czas wystąpić, ale gdyby doszło do jakiegoś rozstrzygnięcia na indeksach giełdowych na całym świecie, to oczywiście warszawska giełda papierów wartościowych także mogłaby relatywnie zacząć się zachowywać słabiej, ale przede wszystkim moim zdaniem kapitał płynie na polskie obligacje, tankując je przed możliwością zmiany polityki monetarnej Rady Polityki Pieniężnej w drugiej połowie tego roku. A gdyby tak się stało, byłby to wyśmienity okres do tego, żeby inwestować na rynku polskich obligacji, generalnie obligacji na całym świecie, i być może pod to właśnie teraz te rentowności się tak na małej zmienności konsolidują, ponieważ trwa akumulacja przez inwestorów zagranicznych polskich obligacji, a indeks giełdowy tutaj do czasu utrzymania nad poziomem 1900 punktów zdecydowanie faworyzuje scenariusze pro-wzrostowe. Czy dzisiejsza sesja będzie optymistyczna? Zobaczymy. Nowe shorty, nowe longi, czy buduje się strategiczna pozycja? Jestem też bardzo ciekawy, czy to, co się dzieje na pozycjonowaniu od dużych graczy, sygnalizuje, że rynek obstawia i nastawia się, że euro-dolar pójdzie dalej w górę, ale nie chodzi o perspektywę krótkoterminową, ale średnią i długą, że w perspektywie następnych tygodni i miesięcy będziemy wyżej niż niżej na euro-dolarze. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, która startuje już właśnie w tym tygodniu, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy po południu. Pozdrawiam! Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.